Hurra! Seria materiałów do nauczania języka polskiego jako obcego. Po polsku 2. Podręcznik studenta. Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska. Wydawca Prolog, Szkoła Języków Obcych. Lekcja 11. Ćwiczenie 1F. 1. Uważam, że mikrofalówka jest bardzo funkcjonalna. Można w niej szybko przygotować jedzenie. 2. Chcesz coś do picia? Mam w lodówce zimny sok pomarańczowy. 3. Kupiłam nowoczesny, rewelacyjny ekspres do kawy i teraz codziennie piję cappuccino. 4. To żelazko jest małe i praktyczne. Zabieram je zawsze w podróż, bo lubię, żeby moje ubrania były dobrze wyprasowane. 5. Zupa stoi na kuchence. Możesz ją sobie podgrzać, jeśli jesteś głodny. 6. Mój nowy czajnik jest bardzo oryginalny, ma ładny kolor, nowoczesny kształt i bardzo szybko gotuje wodę. 7. Zmywarka do naczyń oszczędza czas. Jest wygodna przede wszystkim dla tych, którzy nie lubią zmywać. 8. Mój robot kuchenny ma kilka fajnych opcji, ale najczęściej używam go do robienia sałatek. Lekcja 1. Ćwiczenie 1D. Monika Olejnik jest dziennikarką. Pracuje w radiu i w telewizji. Rozmawia z politykami i z osobami publicznymi o aktualnych problemach. Jej programy są bardzo ciekawe. Ryszard Kapuściński był znanym w Polsce i w Europie pisarzem. Ten publicysta dużo podróżował i pisał książki, reportaże z różnych kontynentów. Lekcja 11. Ćwiczenie 2A. Dialog 1. Haniu, czy mogłabyś wyłączyć ten robot kuchenny? Jest mecz. Haniu, możesz go wyłączyć? Haniu, wyłącz go, bo nic nie słyszę. Co mówiłeś, Janusz? Nic nie słyszę. Dialog 2. Czy mogłaby pani się przesunąć? Pod oknem jest wolne miejsce. Ale ja wysiadam na następnym przystanku. Dialog 3. Przepraszam, czy mógłby mi pan pomóc? Ten plecak waży chyba ze 100 kilo. Uff, faktycznie ciężki. Co pani tam ma? Książki. Jadę na weekend do domu. A co pani studiuje? Dialog 4. Proszę, proszę, panie profesorze, niech pan siada. Co się dzieje? Coraz gorzej, pani doktor, coraz gorzej. Nie mogę już prawie czytać. Pisanie sprawia mi trudność. Boję się, że niedługo nic już nie będę widział. Czy mogłaby pani doktor dać mi mocniejsze okulary? Spokojnie, panie profesorze, zaraz pana zbadamy i na pewno wszystko będzie dobrze. Dialog 5. Przepraszam, czy ma pani może komórkę? Mam, Mogę zadzwonić? ale Proszę pani, ja muszę zadzwonić po karetkę i na policję. Tam był wypadek, ja widziałem. tam leży człowiek. Lekcja 1. Ćwiczenie 2A, B i C. Dialog 1. Nie rozumiem, dlaczego krytykujesz Ankę. Przecież to świetna dziewczyna. Odpowiedzialna, pracowita, zorganizowana. Tak, masz rację. Trudno powiedzieć coś złego o Ance. Jest naprawdę solidna. Ale wiesz, nie lubię ludzi zamkniętych w sobie, a Anka jest mało spontaniczna. Dialog 2. Ten nowy Wojtek jest super, nie? No, bardzo fajny chłopak, wesoły i otwarty. Cieszę się, że będzie chodził z nami do szkoły. Dialog 3. Ta Kaśka mnie irytuje. Ładna dziewczyna to fakt, ale za bardzo pewna siebie. Masz rację, mnie też denerwuje. Jest bardzo zarozumiała, prawda? Nie chce wcale z nami rozmawiać, chociaż studiujemy razem. Dialog 4. Nie rozumiem, dlaczego Elka spotyka się z tym Mateuszem. Dla mnie on jest po prostu nieciekawy. Jakiś taki smutny. Nieprawda, chłopak Elki to bardzo mądry człowiek. Jest spokojny i może trochę nieśmiały. To wszystko. Dialog 5. Nie wiem, co robić z tym Artkiem. Uczniowie go lubią, ale on dezorganizuje mi lekcje. Poza tym jest arogancki. Nie, myślę, że to nie jest kwestia arogancji. To po prostu ambitny, niezależny uczeń. Poza tym bardzo inteligentny. Dialog 6.
Ta Matylda jest naprawdę kontrowersyjną osobą, nie? A Jacek chyba naprawdę ją kocha. Cały czas o niej mówi. Moja żona to, moja żona tamto. Masz rację, jest bardzo oryginalna, ale wiesz, ona jest artystką. Myślę, że jest bardzo wrażliwa. Lekcja 11. Ćwiczenie 2D. A. Czy mógłbyś wyłączyć telewizor? Mecz się skończył. Czy możesz wysuszyć włosy gdzieś indziej? Nic nie słyszę. Czy możesz mi powiedzieć, jak to działa? B. Czy mógłbyś wyłączyć telewizor? Mecz się skończył. Czy możesz wysuszyć włosy gdzieś indziej? Nic nie słyszę. Czy możesz mi powiedzieć, jak to działa? Lekcja 1. Ćwiczenie 3E. Dla mnie autorytetem jest człowiek, który ma silny charakter. Ludzie zdecydowani, tak samo jak pracowici, to często ludzie sukcesu. Myślę, że autorytet to także osoba wrażliwa i odważna. Czy musi być romantyczna? To ciekawe pytanie. Lekcja 11. Ćwiczenie 3D i E. Stanisława, 62 lata. Młodzi mają teraz i gorzej, i lepiej. Gorzej, bo trudno znaleźć dobrą pracę. Kiedy ja byłam młoda, nie było bezrobocia. Miało się zagwarantowaną pracę w swoim zawodzie. Lepiej, bo mogą kupić tyle wspaniałych rzeczy do domu. Lodówki, pralki, zmywarki do naczyń. Kiedyś nie było zmywarek, a i lodówkę trudno było kupić. Stało się w kolejce czasem i kilka dni. No i mają kolorowe telewizory. Kiedy byłam młoda, nie miałam telewizora. W piątki chodziło się do sąsiadów, którzy mieli czarno-biały ametyst. Nic nie było widać, ale to było święto. Władysław, 70 lat. Młodzi mają teraz dobrze. Mogą bez problemu kupić samochód. Drogi czy tani, ważne, że mogą kupić. Kiedyś czekało się na samochód. Trzeba było robić przedpłaty. To znaczy najpierw płacić raty, a potem czekać. Dobrze było mieć kogoś znajomego w urzędzie. Wie pani, kogoś, kto pomoże. Pierwszy samochód miałem w latach 60. Syrenkę. Jak parkowałem pod blokiem, to sąsiedzi pękali z zazdrości. No i szanowało się ten samochód. Myło się w każdą sobotę. A teraz, proszę pani, teraz się nic nie szanuje. Aniela, 58 lat. Kiedyś to wszystko trudno było kupić. Mąż jeździł za granicę, na delegację, to przywoził, a to suszarkę, a to toster. Mąż był dyrektorem, to mieliśmy bony do Peweksu, można było i kawę rozpuszczalną kupić, i sweterek, i dżinsy dla dziecka. Ale teraz młodzi mają lepiej. Wyjeżdża się za granicę na wakacje. Dawniej jak się chciało wyjechać za granicę na urlop, to tylko do Bułgarii albo na Krym. Mieliśmy specjalne paszporty na demoludy, a do Europy Zachodniej nie wolno było. Mąż był dyrektorem, to jeździł. Marian, 65 lat. Teraz, proszę pani, jak się ma pieniądze, to można kupić wszystko. Chce się mieć telefon? Proszę bardzo, stacjonarny czy komórkowy, kupuje się od ręki. Dawniej, proszę pani, to na telefon czekało się i 10 lat. Tak samo na mieszkanie w bloku. Czekało się po kilkanaście lat. A teraz do agencji, pieniążki na stół i można się wprowadzać. A jak mój syn idzie na zakupy, to nawet nie musi mieć gotówki, bo teraz, proszę pani, to się kartą płaci. Lekcja 1. Ćwiczenie 5A i B.
Powiedz, z kim pracuje ci się lepiej, z gwiazdami czy z młodymi uczestnikami programu Talenty? Oczywiście, że z młodymi jest łatwiej. Są niedoświadczeni i często nieśmiali. To ich pierwszy kontakt ze światem show biznesu. Akceptują wszystko, co im proponuję. Z reguły, bo wiesz, zdarzają się młodzi, którzy już doskonale wiedzą, jak chcą wyglądać. Zresztą, wiesz, mam wrażenie, że w tej edycji Talentów ludzie są jakby bardziej pewni siebie. A gwiazdy? To jest różnie. Oczywiście lubię pracować z artystami typu Kaja czy Piasek, którzy są zdecydowani i mają swój oryginalny styl. Praca z takimi ludźmi mnie inspiruje, tak więc nie mogę odpowiedzieć na twoje pytanie, czy wolę pracować z młodymi, czy z gwiazdami. Po prostu lubię, wiesz, pracować z ludźmi, którzy mają charyzmę. Dobrze, a powiedz, jakie są gwiazdy? Masz swoich faworytów? No, oczywiście, że mam, ale rozumiesz, nie powiem ci, kogo lubię, a kto mnie irytuje. Wiesz, to są egocentrycy, każdy z nich, ale oczywiście nie wszyscy są aroganccy. Mam swoją teorię na ten temat. Muzycy pop na przykład są mili, ale często nienaturalni. Muzycy rockowi są naturalni, ale zamknięci w sobie, czasem zarozumiali. Muzycy reggae są spokojni, a heavy metalowców w ogóle nie znam, bo nie potrzebują stylistki. Ale najfajniejsi są jazzmeni. To inteligentni, otwarci ludzie. Okej, ostatnie pytanie. Jak ja wyglądam? Czy potrzebuję stylisty? Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Bardzo. Lekcja 11. Ćwiczenie 5G. Do moich obowiązków domowych należy przede wszystkim wychowywanie wnuków. Poza tym codziennie przygotowuję kolację dla całej rodziny. Lubię też prasować. Moim ulubionym zajęciem jest surfowanie po internecie. Natomiast bardzo nie lubię oglądać telewizji. Bardzo lubię gotować, dlatego do moich obowiązków domowych należy robienie zakupów i gotowanie obiadów dla całej rodziny. Nie lubię prania ani zmywania naczyń. Moim ulubionym zajęciem jest oczywiście czytanie dobrych książek. Do moich domowych obowiązków należy sprzątanie, które bardzo lubię, i pranie, którego niestety nie lubię. W czasie weekendu chodzimy z mężem i z przyjaciółmi do teatru albo na koncert. To są fantastyczne wieczory, ale moim ulubionym zajęciem jest malowanie portretów moich dzieci. Podobnie jak babcia, lubię surfowanie po internecie, ale jest to problem, bo mamy tylko jeden komputer. Nie lubię wynoszenia śmieci, które należy do moich obowiązków domowych, ale cóż, lubię robić zakupy z tatą i chodzić do kina, ale moim ulubionym zajęciem jest jedzenie. W weekendy lubię chodzić z moimi przyjaciółkami do klubu albo na imprezy. Lubię też pisać e-maile. Nie lubię zajęć domowych żadnych. Niestety do moich obowiązków należy zmywanie naczyń. Moim ulubionym zajęciem jest pisanie. Kiedyś będę znaną pisarką. Lekcja 2. Ćwiczenie 2E. 1. Studiuję prawo, ponieważ chcę być adwokatem. Praca adwokata na pewno jest stresująca, ale daje dużo satysfakcji i oczywiście gwarantuje wysokie zarobki. Chcę mieć własną kancelarię w moim mieście. Uważam, że to dobry zawód. 2. Ludzie myślą, że zawód nauczyciela jest łatwy i przyjemny, ale to nieprawda. Moja praca jest odpowiedzialna i nie zawsze daje satysfakcję. To zależy od uczniów. To fakt, mam 2 miesiące wakacji i ferie, ale moje zarobki nie są wysokie i muszę pracować wieczorami w domu. 3. Praca fryzjerki na pewno nie jest monotonna. W mojej pracy mam kontakt z ludźmi, często z nimi rozmawiam, a oni mnie lubią. Moja praca daje mi satysfakcję, chociaż nie zarabiam dużo. Lekcja 12. Ćwiczenie 1C. Małgosia, 16 lat. Co jest mi najbardziej potrzebne? Nie mogłabym żyć bez telefonu komórkowego. Mam dużo przyjaciół, do których często dzwonię, a jeszcze częściej wysyłam SMS-y. Poza tym nigdy nie ma mnie w domu, więc rzadko korzystam z telefonu stacjonarnego, chociaż oczywiście mam. Nie jest mi potrzebny... faks. Myślę, że faks. Teraz można wszystko wysłać e-mailem. Dokumenty, listy. W ogóle od dawna nie piszę już listów, tylko wysyłam e-maile. Renata, 45 lat.
Bardzo jest mi potrzebny laptop. Zresztą mam już, ale chciałabym kupić nowy. Jest mi potrzebny, bo ciągle gdzieś wyjeżdżam, a muszę pracować i mieć stały dostęp do internetu. Mam też w domu normalny komputer, ale teraz prawie w ogóle z niego nie korzystam, bo wszystkie dokumenty mam na moim laptopie. Co nie jest mi potrzebne do życia? Kamera. Irytują mnie ludzie, którzy cały czas chodzą ze swoimi kamerami i filmują dosłownie wszystko, bez sensu. Ja nawet nie mam aparatu fotograficznego. Wystarczy, że inni mają, bo i tak ciągle ktoś robi mi zdjęcia. Jan, 73 lata. Mam kamerę, ale chciałbym kupić taką nowoczesną, cyfrową. Zawsze dużo podróżowałem i lubiłem filmować. Przede wszystkim zwierzęta, ale i ludzi na plaży. Dzieci. Mam też aparat fotograficzny, ale prawie wcale z niego nie korzystam, bo wolę filmować. Nigdy nie kupiłbym telefonu komórkowego. Po pierwsze nie jest mi potrzebny, bo już nie pracuję, a w domu mam telefon stacjonarny. A po drugie, dlatego, że człowiek z telefonem komórkowym nie jest wolny. Lekcja druga. Ćwiczenie 3B i C. Ci ludzie są artystami. Zarabiają bardzo dużo pieniędzy, są popularni i znani na całym świecie. Są aktywni w mediach, szczególnie w telewizji i w radiu. Ich praca jest ciężka, ale nie zarabiają dużo pieniędzy. Nie muszą mieć wysokich kwalifikacji ani studiów. Ich praca jest ważna dla całego społeczeństwa. Często trudno bez nich żyć. Ich praca to misja. Jest bardzo odpowiedzialna i trudna. Muszą długo się uczyć i mieć pewne predyspozycje do tej pracy. Mają bardzo duży prestiż społeczny. Ich praca jest prestiżowa, ale przede wszystkim elitarna. Są artystami, ale nie zawsze są popularni. Aby odnieść sukces, nie muszą koniecznie studiować. Muszą jednak mieć talent. Ich studia są długie i trudne. Aby pracować, muszą znać wiele reguł i procedur. Ci ludzie często są elitą finansową w kraju, muszą jednak być naprawdę kompetentni. Ich praca ma często charakter praktyczny, ale nieraz decydują o życiu innych ludzi. Lekcja 12. Ćwiczenie 2B i C. 1. Salon sieci Halostrada, słucham. Dzień dobry. Proszę pani, mam problem. Wczoraj kupiłem u państwa aparat, ale niestety nie działa. Czy przyjmujecie państwo reklamację? Dlaczego nie działa? Jak to dlaczego? Nie działa! Nie mogę zadzwonić, nie mogę wysłać SMS-a, nie mogę w ogóle go włączyć. A czy włożył pan kartę SIM? Jaką kartę? SIM. Proszę przeczytać instrukcję i włożyć kartę SIM. Jeżeli będzie pan miał problemy, proszę do nas przyjechać. Dziękuję, do widzenia. 2. Studio Foto, słucham. Dzień dobry, panie Krystianie, Grzesiek Żuwała z tej strony. A dzień dobry, panie Grześku. Mamy dla pana tę lampę, którą pan zamawiał, ale niestety na obiektyw trzeba poczekać jeszcze tydzień. No to fatalnie. W sobotę jedziemy do Chorwacji i myślałem, że zrobię jakieś fajne zdjęcia. Panie Grześku, przykro mi bardzo, ale ten obiektyw jest naprawdę specjalistyczny. Nie mamy go w magazynach i dopiero muszą nam go przysłać z zagranicy. 3. Ultima, słucham? Mówi Marta Wąsowska, dzień dobry. A, dzień dobry, pani Marto. Co się stało? Nie wiem, chyba mam jakiegoś wirusa, bo nie sądzę, żeby to był problem z twardym dyskiem. A co się dzieje? Monitor gaśnie. To dziwne. Monitor był ostatnio wymieniany na nowy. No nic, Jurek przyjedzie do pani jutro rano, dobrze? Lekcja druga. Ćwiczenie 4B. Moja praca daje mi dużo satysfakcji. Mam już dość. To nie jest ani łatwe, ani satysfakcjonujące. Jest super! Nie chcę innej. Jest fajnie, ale chcę już jechać na wakacje. Lekcja 12. Ćwiczenie 4. FGHI. Psycholog Marian Lipko, 45 lat. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo wynalazki ubiegłego wieku zmieniły naszą wizję świata.
My, ludzie XX wieku, jako pierwsi w historii zaczęliśmy myśleć globalnie. Świat stał się nagle mniejszy i bardziej dostępny. Ten proces możemy podzielić na co najmniej 2 etapy. Po pierwsze, upowszechnienie telefonu i rozwój komunikacji, czyli najpierw pociągi, potem samochody i samoloty sprawiły, że zniknął dystans między ludźmi. Ta odległość nagle stała się łatwa do pokonania, mała. Wymiana informacji stała się nagle prosta. Wcześniej wymieniano informacje tylko i wyłącznie za pomocą poczty, a wiemy, że korespondencja mogła trwać miesiącami. Potem pojawił się telefon i komunikacja między ludźmi nabrała tempa. I to nie chodzi tylko o relacje rodzinne, nie. To był przede wszystkim impuls dla biznesu. No i potem rozwój motoryzacji oczywiście ten proces przyspieszył. W ogóle możemy się zastanawiać, czy współczesna forma kapitalizmu mogłaby istnieć bez rozwoju techniki. Moim zdaniem nie. Co więcej, bez telefonu i samolotu nie byłoby globalizacji. Ale wracając do tematu, drugim etapem był rozwój telewizji. I choć możemy powiedzieć o niej wiele złego, pełni ona przede wszystkim funkcję edukacyjną. Dzięki telewizji dowiedzieliśmy się, jak naprawdę wygląda świat, poznaliśmy nieznane dotąd kontynenty, dowiedzieliśmy się, jak żyją ludzie. I znowu można powiedzieć, że telewizja przyspieszyła proces globalizacji. Mówię tu o popularyzowaniu pewnego stylu życia, zachodniego stylu życia. Tak, zawdzięczamy to właśnie telewizji. Lekcja druga. Ćwiczenie 5a i b. Mamy następny telefon, tak? Proszę pana, ja uważam, że zdecydowanie nauczyciele mają najlepiej. Tak, ja wiem, może nie zarabiają tak dużo, ale w końcu ile oni mają tej pracy? 18 godzin pracy na tydzień i 2 miesiące wakacji i ferie zimowe. To kto ma tak dobrze? Pytam się pana, kto? No wie pan, to chyba nie do końca prawda. Jak to nie? A lekarze źle mają? Dentyści albo ginekolodzy? Każdy jeden prywatny gabinet 100 zł za wizytę. A wizyta ile trwa? 15 minut? Nawet nie tyle. Dziękujemy panu. Proszę państwa, rozmawiamy dziś o tym, czy warto w Polsce się uczyć, czy warto studiować, aby wykonywać pewne zawody i czy dają one prestiż i finansową satysfakcję. Łączymy się z następną słuchaczką. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja, proszę pana, nie zgadzam się zupełnie z tym, co mówił poprzedni pan o nauczycielach i lekarzach. To bzdura, proszę pana. Oba te zawody są przede wszystkim odpowiedzialne. Ale wracając do tematu, ja, proszę pana, uważam, że warto się uczyć. Naprawdę warto. A dowodem na to są chociażby prawnicy. Notariusz to przecież prestiżowy zawód, a adwokaci zakładają własne kancelarie. No i jaki to piękny zawód, jaka misja. Dziękujemy pani. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Jeszcze jeden telefon. Witam. Dzień dobry panu, Marta. Ja dzwonię z Krakowa. Wie pan, ja jestem nauczycielką i zawsze próbuję namówić moich uczniów, żeby studiowali. Zawsze się udaje? Nie zawsze, oczywiście, że nie zawsze. Ale wie pan, ja mam swoje metody. Przychodzi młody człowiek, wie pan, on ma swój hip-hop, ma swoje graffiti i mówi, że na studia nie pójdzie, bo po co? Malarzem nie będzie. Ja mu wtedy mówię, że malarze to nie tylko Van Gogh. I wie pan, ale też graficy komputerowi, projektanci, scenografowie i tak dalej. No, dobra metoda. Tak, ale skończę panu. Młodzi ludzie, wie pan, oni interesują się komputerami, internetem. Ja zawsze mówię im, że wie pan, informatycy mają w tej chwili najlepszą przyszłość. Prestiż, świetne pieniądze, no a poza tym praca gwarantowana. To prawda. Dziękujemy pani. Do widzenia. Do widzenia. No cóż, widzę, że uważacie państwo, że uczyć się warto i to bardzo dobrze, więc proponuję państwu piosenkę. Lekcja 13. Ćwiczenie 1D. 1, Dzisiaj wstałam o 10. Pierwszy raz od tygodnia. 2, Czuję się dziwnie. Zaczyna mnie boleć gardło. 3, Poszłam spać o 3, a musiałam wstać o 7. 4, Od rana mam dobry humor. Jestem wypoczęty i zrelaksowany. 5, Poszedłem spać wcześnie, ale cały czas myślałem o pracy. Nie mogłem się uspokoić. W
końcu zasnąłem o 4:00. Co za koszmar. Lekcja 3. Ćwiczenie 1F. 1, Urodził się w 52. 2, Dzień dobry państwu, jest 12. 3, Muszę kupić 12 róż. 4, Moja mama ma 56 lat. 5, Od 16 do 18 jest na urlopie. 4, W 1900... No nie wiem, zapomniałam. Lekcja 13. Ćwiczenie 2E. 1, Nie warto wyjeżdżać w maju nad morze. Jest jeszcze za zimno. 2, Możesz kupić sobie magnes. To naprawdę poprawia koncentrację. 3, Na twoim miejscu nie jadłabym tyle czekoladek. 4, Naprawdę nie wiem, dokąd wyjechać na wakacje. Możesz mi doradzić? 5, Chcę kupić nowy rower, ale nie mogę się zdecydować jaki. Możesz mi pomóc? 6, Nie kupuj tych nart, są beznadziejne. 7, Pij wodę mineralną. Najlepiej 2 litry dziennie. 8, Zastanawiam się, czy nie zapisać się na kurs jogi. Co byś zrobiła na moim miejscu? 9, Nie powinnaś chodzić tak często do solarium. To może mieć bardzo poważne konsekwencje. Lekcja 3. Ćwiczenie 2F. 1, Przeprowadziliśmy się. 2, Poznał fantastyczną dziewczynę. 3, Zarobili dużo pieniędzy. 4, A więc pobrali się. 5, Wyjechali wcześnie. 6, To ona dostała pracę. 7, Nasza sąsiadka wyprowadziła się. 8. Ożenił się w ubiegłym tygodniu. Lekcja 13. Ćwiczenie 3A. 1, Jedz dużo owoców i warzyw. 2, Jedz w spokoju. Jedzenie w pośpiechu szkodzi. 3, Nie jedz między posiłkami. 4, Pij co najmniej 2 litry wody dziennie. 5, Pij mleko, ale tylko to, które ma mniej niż 1% tłuszczu. 6, Nie nadużywaj alkoholu. 7, Ćwicz. Sport to zdrowie. 8, Spotykaj się z ludźmi. Kontakty z innymi to lekarstwo na stres. 9, Nie pal. 10. Rób regularnie badania. Lekcja 3. Ćwiczenie 4A i B. To co, napijemy się kawy? Obiad był doskonały, Marysiu. Naprawdę. Ale za kawę dziękuję. Później. No to opowiadaj. Co u ciebie słychać? No właśnie, pracujesz jeszcze? Nie, już 2 lata na emeryturze. Od roku planowałem ten wyjazd do Polski. Wiecie, Asia umarła 7 lat temu, Robert i Halinka się wyprowadzili, a ja zostałem sam. To już 7 lat, odkąd Basia nie żyje? A ja pamiętam wasz ślub. Ile ty miałeś lat, jak się z Basią ożeniłeś? 25, tak, to było 40 lat temu. Miesiąc po naszym ślubie wyjechaliśmy do Ameryki. Potem urodził się Robert. A co u Roberta słychać? Jest oficerem? Dobrze pamiętam. Tak, od ponad 20 lat w armii. Ożenił się 10 lat temu z piękną dziewczyną. Mają 3 dzieci. Ale wiecie, jak to jest w armii. Często się przeprowadzają, teraz mieszkają na Florydzie i rzadko się spotykamy. A Halinka? A Halinka mieszka blisko. Dzięki Bogu ułożyła sobie życie, wyszła 2 raz za mąż, za bogatego lekarza. Mają córeczkę, 3 lata. Czekajcie, pokażę wam zdjęcie. O, jest, Emilka. Oho. Śliczna, prawda? A tu obok Natan.
Syn z pierwszego małżeństwa, duży chłopak, za rok już idzie do koledżu. Jak ten czas leci. No, Rysiu, my Natanka bardzo dobrze pamiętamy. Prawda, Halinka z Natanem byli u was w Polsce na wakacjach, ale to było już dawno temu. 12 lat temu? Tak, 12. Pamiętam, bo Robert wtedy jeszcze nie był żonaty i Halinka opowiadała, że ty i Basia chcielibyście, żeby się wreszcie ożenił. Mój Boże, jak ten czas leci. No nic, pójdę zrobić kawy. Napijecie się? Mam pyszny sernik. Z przyjemnością, Marysiu, z przyjemnością. Lekcja 13. Ćwiczenie 4, B i C. Uff, jaki upał. Jest chyba ze 40 stopni w słońcu. Proszę cię, nie otwieraj okna, tylko włącz wentylator. 1. Masz jakiś sweter? Daj mi proszę, bo tu jest strasznie zimno. 2. Idziesz do sklepu? To bądź taki dobry i kup mi wodę mineralną. Ale nie gazowaną. 3. Mamo, proszę, nie dawaj mi szalika. Przecież dzisiaj wcale nie jest zimno. 4. Proszę, zrób mi herbaty. Zjadłam sushi i boli mnie brzuch. Chyba wezmę tabletkę. 5. Daj mi spokój. Miałem dzisiaj naprawdę zły dzień i chcę być sam. 6. Zarezerwuj stolik na wtorek. Dla mnie to jest bardzo dobry termin. 7. Babciu, nie proś mnie, żebym zamieszkał u ciebie. Akademik jest wygodny. A poza tym chcę mieszkać z kolegami. 8. Nie dawaj mi tego małego słownika. Potrzebny mi jest duży słownik polsko-niemiecki. 9. Nie rób mi kanapki, bo i tak jej nie zjem. Jestem po obiedzie. Lekcja 3. Ćwiczenie 6B. 1. Mam na imię Dominik. Urodziłem się 23 września 1982 roku. Moja praca i pasja to komputery. Piszę programy, projektuję strony internetowe. Ludzie w moim kraju jedzą dużo serów i bardzo lubią wino. Mam dziewczynę i chcemy pobrać się w przyszłym roku. 2. Na imię mi Juanita. Urodziłam się 12 grudnia 1970 roku. Zajmuję się chorymi dziećmi, leczę je. Pracuję w szpitalu. Mój kraj sąsiaduje ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Ludzie mówią tu po hiszpańsku. Mamy wspaniałą kuchnię. Kiedyś mieszkał w moim kraju znany dramaturg polski Sławomir Mrozie. Mam męża i 2 dzieci. 3. Jestem Ramon, urodziłem się 3 listopada 1950 roku. Od dziecka lubiłem czytać i chciałem zostać pisarzem, tak się jednak nie stało. Mój zawód jest jednak związany z literaturą, piszę o książkach dobrych i złych. Mój kraj jest bardzo stary i znany. Nawet Napoleon oglądał nasze wspaniałe piramidy. Moja żona już nie żyje. Od 5 lat mieszkam sam i bardzo za nie tęsknię. 4. Mam na imię Żanka. Urodziłam się 13 sierpnia 1985 roku. Od 2 miesięcy pracuję. Interesuję się modą i doradzam ludziom, jak powinni się ubierać, jaką nosić fryzurę. Mój kraj sąsiaduje z Polską. Co roku w zimie wielu turystów przyjeżdża w nasze piękne Tatry. Nie mam chłopaka. 5. Na imię mi Walter. Urodziłem się 10 marca 1973 roku. Pracuję w gazecie, piszę artykuły, czasem podróżuję po świecie i robię zdjęcia do kolorowych magazynów. W moim kraju narodził się walc. Mamy słynną operę w naszej stolicy. Mówimy po niemiecku z charakterystycznym akcentem. Mam żonę i 2 córki. 6. Jestem John. Urodziłem się 18 października 1968 roku. Projektuję domy i biura.
Interesuję się historią sztuki. Ludzie w moim kraju lubią się bawić i pić piwo. Tutaj rozgrywa się akcja słynnej powieści Ulysses. Miałem żonę, ale 2 lata temu rozwiedliśmy się. Teraz ona ma nowego męża. 7. Na imię mi Ewa. Urodziłam się 5 lutego 1980 roku. Kiedy byłam małą dziewczynką, postanowiłam, że będę śpiewać całe życie. Teraz mam swój zespół Gramy Rocka. W moim kraju można legalnie palić marihuanę. Jest tu bardzo bezpiecznie. Kochamy kwiaty, przede wszystkim tulipany. Miałem już 2 mężów, ale teraz jestem sama. 8. Mam na imię Anna. Urodziłam się 30 grudnia 1945 roku. Pracowałam na uniwersytecie i w klinice. Zajmowałam się chorymi ludźmi, leczyłam ich duszę i psychikę. Teraz już nie pracuję. W moim kraju ludzie są gościnni. Mamy dużo lasów, mieszkają w nich nawet żubry. Sąsiadujemy z Niemcami i Rosją, a na północy mamy bardzo zimne morze. Mój mąż umarł 20 lat temu. Nie wyszłam po raz drugi za mąż. Lekcja 13. Ćwiczenie 4E. A. Cześć, jak leci? Wszystko w porządku, a u ciebie? Nic nowego. B. Masz tabletkę od bólu głowy? Tak, proszę, ale myślę, że powinieneś iść do lekarza. C. Jestem za gruby. Czuję się źle. Chce mi się spać. Zrób sobie dietę niskokaloryczną. Nie jedz słodyczy ani tłuszczu. Lekcja 4. Ćwiczenie 3A i B. Będziesz zdawać na studia? Jasne, będę zdawać na Akademię Sztuk Pięknych i mam nadzieję, że się dostanę. A jeśli nie zdasz? Zdam, na pewno zdam. Umiem świetnie rysować. Wolę nie myśleć, co będzie, jeśli się nie dostanę. Chcesz być malarką? Nie, chcę projektować modę. Co będziesz robiła na studiach? Jak wszyscy, będę zdawać egzaminy, będę chodzić na imprezy, poznam nowych ludzi, może będę pracować. Chcesz pracować podczas studiów? Jasne, muszę mieć doświadczenie. Po studiach otworzę swoje studio mody i myślę, że będę miała dużo klientów. A pieniądze? Trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby otworzyć takie studio. Wezmę kredyt. Mam nadzieję, że to nie będzie takie trudne. A więc chcesz odnieść sukces? Tak, planuję sukces. Wiem, że zrobię karierę, bo jestem zdeterminowana i mam dużą motywację. A rodzina? Wyjdziesz za mąż? Nie wiem, mam nadzieję, że wyjdę za mąż i będę miała dzieci. Zobaczymy. Może będę miała duży dom i psa i będę podróżować. Jesteś bardzo pewna siebie. Jestem optymistką. Ja po prostu nie mam problemu z moją przyszłością, bo wiem, że jeśli człowiek czegoś naprawdę chce, to zrealizuje swoje marzenia. Lekcja 13. Ćwiczenie 6, B, C i D. Witamy w naszym studiu panią Marię Janowską, dietetyczkę z Polskiego Instytutu Żywienia. Dzień dobry. I panią Izę Kaczorkowską, instruktorkę aerobiku. Dzień dobry Państwu. Pani Izo, pani jako specjalistka może najlepiej odpowiedzieć nam na to pytanie. Czy Polki są szczupłe? To trudne pytanie. Dziewczyny, które przychodzą do mojego studia fitnessu i które generalnie uprawiają sport, oczywiście najczęściej są szczupłe i wysportowane. Zdarzają się młode mamy, które przychodzą, żeby schudnąć, albo młode dziewczyny z nadwagą. To prawda, ale generalnie te kobiety, które są zainteresowane dobrą kondycją fizyczną, są szczupłe. Ale oczywiście jest wiele kobiet, widzimy to na ulicy, które mają naprawdę duży problem z nadwagą. Ale to jest już kwestia wieku. Czy to znaczy, że młode dziewczyny są szczuplejsze? Tak. Po pierwsze, jest to naturalne, że młode osoby mają mniej problemów z wagą, ale tutaj da się zauważyć pewną tendencję. Otóż młode Polki są bardziej zainteresowane dobrą kondycją fizyczną i dlatego wyglądają podobnie jak wszystkie młode Europejki. Natomiast kobiety, powiedzmy 40-letnie, rzadko uprawiają sport. Rzadziej niż na przykład Włoszki czy Francuski i w efekcie są grubsze. Może to jest kwestia tego, że mają mniej czasu? Nie, tak nie można mówić.
Przecież wszystkie kobiety, a na pewno Europejki, pracują i zajmują się domem. To jest kwestia kultury, to po pierwsze. A po drugie, musimy pamiętać, że nasza tradycyjna polska kuchnia jest raczej niebezpieczna dla wagi. Jest kaloryczna i tłusta. To są zawiesiste zupy, sosy, pierogi itd. Kuchnie francuska czy włoska są lżejsze, mniej kaloryczne. Jest w nich dużo warzyw i ryb, a to służy zdrowiu. Tak więc jeśli chcemy jeść po polsku, musimy intensywnie trenować. Albo, co moim zdaniem byłoby lepsze, zmienić dietę. No właśnie, Pani Mario, jakie są nasze podstawowe grzechy w odżywianiu? Grzechów jest kilka. Po pierwsze, jemy nieregularnie. Po drugie, jemy za tłusto. Po trzecie, jemy za późno kolację. Ale to jest związane z naszym stylem życia i czasem pracy. To nieprawda, to są złe przyzwyczajenia. Niech mi pani wierzy, nie musimy jeść na śniadanie bułki z masłem. W naszym wieku wystarczy jogurt albo tost. Poza tym nie ma tradycji wychodzenia na lunch. Polki najczęściej albo w ogóle nie jedzą w pracy i dopiero w domu zjadają bardzo duży i bardzo kaloryczny obiad lub kolację. Albo jedzą w pracy w sposób skandaliczny. Słodycze, drożdżówki, pizzę. Potem są efekty w postaci kilogramów. Co w takim razie powinnyśmy robić? Zmienić dietę i jeszcze raz zmienić dietę. Naprawdę, jest taki wybór książek kucharskich. Nie musimy codziennie jeść na obiad kotletów. Trzeba korzystać z kuchni świata, brać z nich to, co najlepsze. Na przykład kuchnia japońska jest bardzo dietetyczna, ma dużo ryżu i ryb. Kuchnia włoska to nie tylko pizza i spaghetti bolognese, ale też makarony z pomidorami i bazylią. Kuchnia hiszpańska to znakomita paella z owocami morza. Kuchnia grecka to doskonałe sałatki i ryby. Musimy więc urozmaicać naszą dietę. Właśnie. Pierwszy krok to jeść regularnie, drugi krok wybierać produkty dietetyczne, a trzeci to urozmaicić naszą dietę. No i musimy pamiętać, że dieta wpływa na samopoczucie. Jeśli będziemy jadły tłuste, ciężkie potrawy, zbyt dużo mięsa, to będziemy nie tylko grubsze, ale przede wszystkim będziemy smutne, mało energiczne i ciągle zmęczone. Tak więc, kochane Polki, jeśli chcemy gotować zgodnie z polską tradycją, to musimy uprawiać dużo sportu. Ale najlepiej zmienić dietę. Dziękuję naszym gościom. Pani Maria i pani Iza będą jeszcze przez godzinę dyżurowały przy naszych telefonach. Tak więc do 9:30 możecie Państwo dzwonić i sami zadawać pytania. Lekcja 4. Ćwiczenie 4D. A. Nazywam się Jan Meller. 2 lata temu zdałem maturę, a teraz studiuję w szkole biznesu. Za 3 lata skończę studia. Oczywiście, jeśli napiszę pracę magisterską. B. Nazywam się Piotr Bagiński. Nigdy nie byłem dobrym uczniem. Nie interesowała mnie nauka. Skończyłem tylko zawodówkę, nie mam matury. Pracuję jako monter. Może w przyszłości spróbuję skończyć szkołę średnią. C. Nazywam się Ewa Krasowska. Mam 30 lat. Jestem magistrem psychologii. Pracuję z dziećmi autystycznymi. Lubię moją pracę, ale myślę o doktoracie. Za rok chcę wrócić na uniwersytet i zająć się pracą naukową. Lekcja 14. Ćwiczenie 3A. 1. Jedźmy w Bieszczady. Tam jest naprawdę pięknie. Można obejrzeć stare cerkwie. 2. Nie warto jechać na ferie do Zakopanego. Będzie tam za dużo ludzi. 3. Musisz pojechać na Mazury. To najpiękniejsze miejsce na świecie. 4. A może przyjedziecie do naszego domu nad Soliną? Można tam naprawdę odpocząć. 5. Nie rozumiem, dlaczego chcesz jechać na wakacje za granicę? Szkoda czasu i pieniędzy. W Polsce jest tyle pięknych miejsc. Lekcja 4. Ćwiczenie 5A. Od kilku lat pracuję na własny rachunek i mam już wielu klientów. Niestety muszę dużo jeździć po mieście, mam spotkania z klientami, reklamacje i tak dalej. Nie mam swojego samochodu, a taksówki są drogie. Tak, to jest duży problem. Nie mam samochodu, bo nie mam prawa jazdy.
Muszę nauczyć się jeździć samochodem, ale obawiam się, że to nie jest takie proste. Jestem na 4. roku zarządzania na Akademii Ekonomicznej. Mój profesor zaproponował mi, żebym wyjechała na staż do Francji na pół roku. To bardzo atrakcyjna propozycja, ale nie mogę się zdecydować. Mówię bardzo dobrze po angielsku, to fakt, ale mój francuski... To prawda, uczyłam się francuskiego w liceum i nawet to lubiłam, ale teraz boję się, że wszystko zapomniałam. Pracuję w szkole 20 lat i nigdy nie mieliśmy komputera. Ale teraz moja pani dyrektor zdecydowała, że będziemy mieli specjalny program dla bibliotek. Nie umiem pracować na komputerze i martwię się, co będzie. Jeżeli nie nauczę się obsługiwać tego programu, będę musiała zrezygnować z pracy. Kim chcę być? Oczywiście dziennikarzem. W przyszłym roku będę mógł redagować gazetkę szkolną w internecie. Co prawda nie umiem jeszcze projektować stron internetowych, ale mam nadzieję, że się nauczę. Po prostu pójdę na jakiś kurs. To chyba nie jest takie trudne. Lekcja 14. Ćwiczenie 3E i F. 1. Słuchaj, na pewno nie będziesz żałować. Żaglówka jest duża, można się opalać na pokładzie, jest wygodna kabina. No i ta cisza, spokój, dzika przyroda, będziesz zachwycona. 2. To bez sensu leżeć cały dzień na plaży i smażyć się na słońcu. Ja rozumiem dzień, 2, ale 3 tygodnie. No i pogoda nad Bałtykiem jest niepewna, często pada albo jest zimno. 3. Będziesz naprawdę zadowolona. Jest sauna, basen, pub. Prawie codziennie wieczorem organizowane są dyskoteki. A przede wszystkim masz wygodne łóżko i łazienkę do własnej dyspozycji. 4. Zobaczysz, po kilku dniach będziesz miał dosyć. Bolą nogi, bo trasy są naprawdę długie. Codziennie musisz szukać noclegu, a w schroniskach jest tak dużo ludzi, że czasem trzeba spać na podłodze. 5. To jest naprawdę fantastyczny pomysł na wakacje. Masz pokój z łazienką, jedzenie przygotowuje gospodyni, wszystko jest świeże, mleko prosto od krowy, warzywa z ogródka, a dzieci będą zachwycone. Kury, koniki, świnki, po prostu raj. 6. Daj spokój, to dobre dla studentów. Trudno jest znaleźć dobry kemping, a nawet jak ci się uda, to jest dużo ludzi. Poza tym musisz wziąć dużo bagażu, dosłownie wszystko. Lekcja 4. Ćwiczenie 5B i C. Pracuję w szkole 20 lat i nigdy nie mieliśmy komputera. Ale teraz moja pani dyrektor zdecydowała, że będziemy mieli specjalny program dla bibliotek. Nie umiem pracować na komputerze i martwię się, co będzie. Jeżeli nie nauczę się obsługiwać tego programu, będę musiała zrezygnować z pracy. Od kilku lat pracuję na własny rachunek i mam już wielu klientów. Niestety muszę dużo jeździć po mieście, mam spotkania z klientami, reklamacje i tak dalej. Nie mam swojego samochodu, a taksówki są drogie. Tak, to jest duży problem. Nie mam samochodu, bo nie mam prawa jazdy. Muszę nauczyć się jeździć samochodem, ale obawiam się, że to nie jest takie proste. Kim chcę być? Oczywiście dziennikarzem. W przyszłym roku będę mógł redagować gazetkę szkolną w internecie. Co prawda nie umiem jeszcze projektować stron internetowych, ale mam nadzieję, że się nauczę. Po prostu pójdę na jakiś kurs. To chyba nie jest takie trudne. Jestem na 4. roku zarządzania na Akademii Ekonomicznej. Mój profesor zaproponował mi, żebym wyjechała na staż do Francji na pół roku. To bardzo atrakcyjna propozycja, ale nie mogę się zdecydować. Mówię bardzo dobrze po angielsku, to fakt, ale mój francuski... To prawda, uczyłam się francuskiego w liceum i nawet to lubiłam, ale teraz boję się, że wszystko zapomniałam. Lekcja 14. Ćwiczenie 4A. Biuro turystyczne Obieży Świat, słucham. Chciałbym przyjechać do Polski na urlop na 2 tygodnie. Co pani proponuje? Może Mazury. Można tam zobaczyć prawdziwą przyrodę. To nudne.
To może Kraków. Można tam posłuchać dobrej muzyki, pochodzić do teatrów, pooglądać sobie wystawy, zabytki. To nie urlop, to praca. Może Tatry? Nie ma tam tylu muzeów i teatrów, ale za to można pochodzić sobie po górach, posłuchać dobrej góralskiej muzyki. Nie interesuje mnie folklor. A może wakacje agroturystyczne na polskiej wsi. Można naprawdę odpocząć, pooglądać zwierzęta, popróbować polskiej kuchni tradycyjnej. Dziękuję. Wolę prawdziwą cywilizację. Pojadę na urlop na safari. Lekcja 4. Ćwiczenie 6C. A. Mam dużo planów. Teraz mam 23 lata, ale za rok skończę studia i będę musiał szukać pracy. Myślę, że to nie będzie trudne. Znam bardzo dobrze angielski, mam prawo jazdy, jestem ambitny i inteligentny. Myślę, że moje kwalifikacje gwarantują dobrą pracę. Będę menadżerem. B. Mam dużo planów. W przyszłym roku będę już magistrem, ale chcę znaleźć dobrą pracę, więc zapiszę się jeszcze na kurs niemieckiego i pojadę na staż do Niemiec. Teraz jest trudna sytuacja na rynku pracy, dlatego dużo się uczę. Lekcja 14. Ćwiczenie 5D, E i F. Słuchacze skarżą się, że oferta biur turystycznych jest monotonna. I to jest nieprawda. Działa już naprawdę wiele biur turystycznych zorientowanych na alternatywne formy wypoczynku. My doskonale wiemy o tym, że gusta klientów zmieniają się, że moda się zmienia. Teraz na przykład jest duże zainteresowanie aktywnymi formami wypoczynku. No właśnie, czy to znaczy, że ludzie teraz masowo chcą uprawiać sporty ekstremalne? Nie, to nie o to chodzi. Po prostu dawniej ludziom wystarczało, że są w Hiszpanii, we Włoszech czy na Wyspach Kanaryjskich nad ciepłym morzem i właściwie nic poza leżeniem na słońcu nie chcieli robić. Teraz jest inaczej, ludzie chcą maksymalnie wykorzystać swój urlop. Czyli co, wakacje agroturystyczne wychodzą z mody? Wprost przeciwnie, rośnie zainteresowanie tą ofertą, bo właśnie gospodarstwa agroturystyczne oferują najwięcej atrakcji. Rowery, jazda konna, polowanie, żeglarstwo, kursy gotowania lub pieczenia chleba itd. No dobrze, co w takim razie jeszcze proponujecie waszym klientom? To zależy od wieku i zainteresowań. Na przykład ludziom, którzy wyjeżdżają na wakacje z rodziną, choć tak naprawdę chcieliby wyjechać sami, oferujemy wyjazdy do ośrodków rekreacyjnych. To znaczy, że rodziny wyjeżdżają razem, ale mieszkają osobno? Nie, rodziny mieszkają oczywiście razem, ale spotykają się tylko wieczorami, bo w ciągu dnia mają mnóstwo zajęć. Na przykład panowie żeglują albo grają w paintballa, panie mają kurs jogi, aerobik w wodzie, czy też są w salonie odnowy biologicznej, a dziecko ma kurs karate i naukę pływania. W ten sposób rodzina odpoczywa od siebie, poznaje nowych ludzi i aktywnie spędza czas. Tak, ale przedstawił pan ofertę dla rodzin. A co proponujecie młodym ludziom? No wie pan, młodzi organizują sobie najczęściej wyjazdy sami, ale oczywiście mamy w ofercie kursy żeglarskie czy naukę nurkowania. Ale wie pan, największym zainteresowaniem cieszą się szkoły przetrwania, czyli tzw. survival. To jest oferta dla bardzo młodych ludzi, najczęściej do 21 lat. Taki obóz wymaga dobrej kondycji fizycznej, młodzi budują tratwy, pokonują bagna, śpią w lesie i sami szukają jedzenia. Nie jest to łatwe. Na pewno. Dziękuję. Naszym gościem był pan Jacek Cholewa z biura Holtur. Do widzenia państwu. Lekcja 5. Ćwiczenie 16. 1. Jan, 30 lat, makler. Dla mnie najważniejsza w pracy jest możliwość awansu i duże zarobki. Lubię pieniądze i chcę zrobić karierę. 2. Ewa, 33 lata, sekretarka premiera. Dla mnie najważniejszy jest oczywiście prestiż. Lubię moją pracę, bo mam kontakt z różnymi znanymi ludźmi. No i stała pensja. 3. Marta, 50 lat, księgowa. Najważniejsze jest stałe zatrudnienie i samodzielność. Niestety nie mam dużo urlopu. 4. Piotr, 40 lat, biznesmen. Mam rodzinę, więc dla mnie najważniejsze w pracy jest ubezpieczenie. Cieszę się też, bo mam służbowy samochód. Lekcja 14. Ćwiczenie 5G. Jadę nad morze.
Byłam na wakacjach z rodziną. Oferta od gospodarza jest bogata. Chciałabym pochodzić po sklepach. Jesteśmy nad jeziorem. Jestem u rodziny. Lubię spędzać urlop na żaglówce. Lekcja 5. Ćwiczenie 19. Ta osoba nie ma doświadczenia na podobnym stanowisku, ale ma odpowiednie kwalifikacje. Szef działu zabawek nie musi być projektantem zabawek, nie musi być miłym człowiekiem, nie musi być zbyt kreatywny, ani nie musi mieć dobrego kontaktu z dziećmi. Ważne jest, by była to osoba bezkonfliktowa, która umie zmobilizować ludzi do pracy, która nie toleruje niekompetencji i która potrafi być bezwzględna. Szukaliśmy po prostu dobrego menadżera. Lekcja 15. Ćwiczenie 4 i 5. Tymczasem zbliżał się wieczór. Postanowiłem natychmiast wrócić na kemping, ale nie było to łatwe. Od ponad 10 godzin chodziłem przecież po górach, więc mój namiot musiał być bardzo daleko. Po 3 godzinach szybkiego marszu znalazłem się na szlaku, który, jak pamiętałem, był dość blisko górskiego schroniska. Bardzo się ucieszyłem, bo obliczyłem, że przede mną jeszcze około 40 minut drogi. Zdecydowałem, że nie będę już tego dnia wracać na kemping, ale poproszę o nocleg w schronisku. I wtedy zaczęła się straszna burza. Nigdy w życiu nie bałem się tak jak wtedy. Wiedziałem, że w czasie burzy nie wolno stać pod drzewem. Położyłem się więc na ziemi i leżałem tak chyba z godzinę sparaliżowany ze strachu. Była już prawie 23 w nocy, kiedy mokry i zmęczony dotarłem do schroniska. Byłem na siebie zły. Jak mogłem zrobić coś tak głupiego i nieodpowiedzialnego?